Stanowi na tyle powszechny problem, że wspominano o niej już w dziełach Szekspira i Pliniusza Starszego. Jednocześnie do niedawna nie do końca były znane przyczyny jej występowania, a badań prowadzonych na jej temat było stosunkowo niewiele. O czym mowa? Oczywiście o zmorze wielu sportowców, czyli o kolce. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się przyczynom jej występowania, temu, jakie są najpopularniejsze hipotezy na temat tego, co ją powoduje i co dokładnie boli nas podczas kolki, a przede wszystkim tego, co możemy zrobić, aby zminimalizować ryzyko jej wystąpienia oraz pozbyć się jej, kiedy już wystąpi. Gotowi? Zapraszam do odcinka. Jednocześnie będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie suba, łapkę w górę oraz komentarz. Wam zajmie to około kilka sekund, a mi umożliwi tworzenie coraz lepszych treści i regularne publikowanie ich tutaj. Gotowe? Super! Przechodzimy do odcinka. Kolka, czy inaczej przemijający, związany z wysiłkiem ból brzucha, to bardzo częsty problem w wielu sportach, czy to wytrzymałościowych, ale nie tylko. Określa się, że około 70% biegaczy przynajmniej raz doświadczyło kolki w przeciągu ubiegłego roku. Potężna liczba, prawda? Warto więc wiedzieć, dlaczego w ogóle kolka pojawia się i co można z nią zrobić. Kolki jednak nie ograniczają się tylko do biegania, więc do tej aktywności, z którą są najczęściej kojarzone. Mogą występować również podczas jazdy konnej, gry w siatkówkę, pływania czy innych dyscyplin, które pozornie nie są związane z bardzo dużym wysiłkiem. Jednocześnie interesujące jest to, że kolka nie zależy ani od płci, ani od masy ciała. A co jeszcze ciekawsze, kolki częściej odczuwalne są przez osoby młode o dosyć dużej elastyczności, co nie do końca pasuje do niektórych hipotez na temat przyczyn jej powstawania. Dodatkowo określa się, że kolka występuje na każdym poziomie zaawansowania i niezależnie od poziomu wytrenowania. Także czy jesteś sportowcem zawodowym, czy jesteś sportowcem amatorem, dopiero rozpoczynającym swoją przygodę ze sportem, masz równie duże szanse, aby jej doświadczyć. Czym w ogóle jest sama kolka? Zazwyczaj kojarzymy ją z ostrym, rzeczywiście zlokalizowanym, punktowym bólem występującym w obrębie brzucha. Najczęściej kolka lokalizuje się w prawym podżebrzu, przyjmując charakter ostry, kłujący i punktowy, a około 80% osób odczuwających kolkę opisało ją jako ból zlokalizowany. Co ciekawe, kolka nie musi być odczuwalna tylko i wyłącznie w tym miejscu. Zdarza się, że niektórzy sportowcy opisują ją jako ból promieniujący do ramienia po tej samej stronie, po której odczuwają oni dolegliwości. Może to być związane z podrażnieniem nerwu przeponowego, który również wychodzi z odcinka szyjnego, z takich samych segmentów, które unerwiają właśnie tą część barku. Nasilenie bólu zazwyczaj mocno się różni, jednak w większości przypadków przyjmuje ono wartość pomiędzy 6 a nawet 10 w skali 10-punktowej bólu, więc jest to ból bardzo silny, który często uniemożliwia kontynuację aktywności bądź wymusza na nas znaczne zmniejszenie jej intensywności. Istnieje kilka czynników, które wpływają na kolki. Pierwszym z nich jest wiek. I uwaga, osoby młode mają znacznie większe ryzyko wystąpienia kolki aniżeli osoby starsze. Określa się, że może to wynikać z większej elastyczności ich tkanek, ale również z większej intensywności ćwiczeń, które podejmują. Kolki pojawiają się również najczęściej w sportach, przy których występują częste wstrząsy, takich jak bieganie, ale na przykład również jazda konna. Bardzo istotne jest również spożycie dużej ilości płynów bądź pokarmów bezpośrednio przed wysiłkiem. Jako niektóre z przyczyn bądź możliwych ryzyk występowania kolki opisywano nieprawidłową rozgrzewkę przed treningiem, a także zimne warunki otoczenia, które mogą sprzyjać zwiększaniu sztywności tkanek i wywoływaniu skurczów mięśniowych. Co jest natomiast ciekawe, etiologia kolki nie została dobrze poznana aż do niedawna. Natomiast dalej istnieją pewne wątpliwości co do totalnego i całkowitego wyjaśnienia, skąd bierze się kolka i która struktura tak naprawdę to powoduje. Jedną z pierwszych i najstarszych teorii opisujących etiologię kolki jest niedokrwienie czy też skurcz przepony. Teoria ta została opisana już w 1941 roku i zakłada podrażnienie nerwu przeponowego, który unerwia właśnie mięsień przeponę, który może zostać niedokrwiony w wyniku bardzo intensywnego wysiłku i w trakcie tego intensywnego wysiłku może dojść do lokalnego skurczu włókien przepony, powodując drażnienie nerwu przeponowego, a w efekcie ból, co wyjaśniałoby również ból po tożsamej stronie ramienia, gdy odczuwamy kolkę. Jednak istnieją ograniczenia co do tej teorii.
Przede wszystkim kolka nie występuje tylko i wyłącznie w aktywnościach, w których wzrasta bardzo mocno aktywność oddechowa, czyli na przykład tylko w trakcie biegania. Może wystąpić również w aktywnościach o bardzo niskim poziomie intensywności, takich jak spokojny marsz, czy też pływanie, albo jazda konna. Dlatego też ta teoria nie do końca wyjaśnia wszystkie przyczyny kolki i proponuje się inne możliwe etiologie tego problemu. Dodatkowo badania wykazały, że funkcja płuc nie jest zaburzona podczas kolki i nie zmienia się pojemność oddechowa, dlatego nie do końca wyjaśnia ta teoria również te aspekty. Drugą częstą teorią proponowaną jako etiologia kolki jest nadmierne naprężenie i podrażnienie więzadeł narządów wewnętrznych. Więzadła te przyczepiają się do kopuły przepony, przyczepiają się też do ściany przedniej brzucha i mogą wywoływać stres mechaniczny. Za pośrednictwem nadmiernego rozciągnięcia czy też wstrząsów zawarte w nich receptory miałyby być drażnione, dodatkowo wywołując charakterystyczny ból. Ta teoria dobrze wyjaśniałaby to, dlaczego kolki pojawiają się w aktywnościach, które wymagają wstrząsów tułowia, takich jak na przykład bieganie czy też jazda konna. Istnieją jednak pewne ograniczenia tej teorii. Nie wyjaśnia ona kompletnie, dlaczego pojawiają się dolegliwości podczas na przykład pływania, które w ogóle nie zawiera w sobie wstrząsów. Dodatkowo ból spowodowany przez takie rozciągnięcie czy nadmierne naprężenie więzadeł wewnętrznych zazwyczaj nie jest ostry i punktowy, ale rozlany i słabo zlokalizowany, co przeczy większości doniesień zgłaszanych nam przez pacjentów, czy też osoby, które były badane w tym badaniu. Kolejną możliwą przyczyną opisywaną w literaturze są zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Wskazują one na to, iż w wyniku np. niedokrwienia jelita, niedokrwienia narządów wewnętrznych może dochodzić do nagromadzenia lokalnych czynników prozapalnych, co w efekcie mogłoby drażnić zakończenia nerwowe i przekazywać poprzez nerwy rdzeniowe do odpowiednich odcinków kręgosłupa wrażenia nocyceptywne. Jednakże ta teoria ma bardzo silne ograniczenia, ponieważ nie tłumaczy ona kompletnie, dlaczego pojawiają się dolegliwości również w przypadku osób, które nie spożywały posiłku bezpośrednio przed przystąpieniem do jednostki treningowej albo które nie mają żadnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych. W przypadku takich zaburzeń żołądkowo-jelitowych zazwyczaj również dolegliwości są bardzo rozlane, nie przyjmują one tylko i wyłącznie jednego umiejscowienia, więc po raz kolejny nie wpisują się w charakterystykę kolki. Czwartą możliwą etiologią problemu są skurcze mięśni ściany brzucha. Jednakże tutaj bardzo szybko ta teoria została obalona z tego względu, że badania elektromiograficzne nie wskazały podwyższenia aktywności poszczególnych mięśni brzucha w trakcie odczuwania kolki, chociaż niektóre osoby opisują ten ból jako skurczowy. Podejrzewa się jednak, że jest to reakcja na najbardziej podejrzewaną przyczynę problemu. Jako przyczynę bólu kolkowego podawano również zespół więzadła łukowatego przepony. Więzadło to otacza naczynia krwionośne wędrujące do jamy brzusznej i unaczyniające jej zawartość. W wyniku takiej anatomicznej zmienności miałoby to powodować niedokrwienie oraz ból w obrębie jamy brzusznej. I chociaż ta teoria dosyć dobrze wyjaśniałaby, dlaczego ból pojawia się w górnej części brzucha, nie tłumaczy raczej tego, dlaczego ból potrafi pojawiać się na przykład w obrębie dołu biodrowego, a więc w części brzucha dolnej. Kolejną teorią pojawienia się kolki jest tzw. ból neurogenny, czyli poprzez podrażnienie odpowiednich odcinków kręgosłupa, najczęściej na przestrzeni od 6 do 12 kręgu piersiowego, może wystąpić ból promieniujący do poszczególnych ścian właśnie brzucha i odczuwania tam bólu rzutowanego. Ta teoria jest wspierana poprzez fakt, że często palpacja czy też nacisk na okolice wspomnianych kręgów potrafi odtworzyć dolegliwości bólowe pacjentów. I w końcu teoria najbardziej aktualna i najbardziej opisująca przyczynę problemu. Mowa tu o podrażnieniu otrzewnej ściennej. Otrzewna ścienna to taka błona, która pokrywa od zewnątrz nasze narządy wewnętrzne, jednocześnie kontaktując się z okolicą dolnej części przepony. Ból z podrażnienia otrzewnej zazwyczaj jest ostry, punktowy i charakteryzuje się silnym odgraniczeniem od obszarów okolicznych. Jednocześnie ta teoria zawiera w sobie bardzo wiele elementów, o których mówiliśmy wcześniej, a więc przewodzenie bólu neurogennego, możliwość występowania tkliwości odpowiednich kręgów piersiowych unerwiających ten obszar, możliwość podrażnienia również więzadeł, które przyczepiają się do dolnej powierzchni przepony i które też łączą się z otrzewną.
Wywoływanie nadmiernego tarcia w niektórych okolicach, w których otrzewna ścienna łączy się na przykład z przeponą, mogłoby powodować taki ból właśnie też rzutowany do obrębu ramienia poprzez drażnienie włókien wstępujących nerwu przeponowego. Ta teoria wyjaśnia wiele cech kolki. Tak jak wspomniałem, wiele cech tych poprzednich etiologii również w sobie zawiera i dobrze również tłumaczy fakt, dlaczego dolegliwości zaprzestają w momencie, w którym aktywność również stopujemy. Jednakże teoria ta wymaga oczywiście dalszych badań, aby w pełni zrozumieć przyczyny kolki i została podjęta dosyć niedawno, dlatego też oczekujemy na nowe doniesienia w literaturze, które określają przyczyny tego bólu. Przejdźmy natomiast do rzeczy, która najbardziej wszystkich interesuje, a więc to, jak radzić sobie z kolką. Istnieje bardzo wiele takich sposobów, które mogliście już słyszeć, a więc na przykład rozciągnięcie strony zajętej, wciskanie paluchów pod żebra, aby rozluźnić ten obszar. Wreszcie odpowiednie techniki oddechowe, nabieranie i zatrzymywanie oddechu, więc bardzo wiele teorii, które niekoniecznie zawsze znajdują zastosowanie w praktyce. Tutaj zaznaczyć od razu muszę, że istnieje jedna najczęściej sprawdzająca się i praktycznie zawsze przynosząca poprawę technika. Co to jest? Oczywiście zaprzestanie wysiłku, odpoczynek przez chwilę oraz powrót do niego. Oczywiście, jak rozumiecie, nie każdego to satysfakcjonuje i czasami, szczególnie w trakcie zawodów, nie jest to możliwe. Dlatego przyjrzymy się innym metodom, które mogą być równie skuteczne w niwelowaniu bólu kolkowego, a także powiem Wam o tym, co robić, aby zapobiegać takim dolegliwościom i zmniejszyć ryzyko ich występowania. Zacznijmy od rzeczy, które możemy zrobić, aby zapobiegać tym właśnie kolkom. Przede wszystkim powinniśmy unikać bezpośredniego spożycia płynów oraz pokarmów zaraz przed wysiłkiem, chyba że stosujemy trening jelita, jak to robi się w sportach wytrzymałościowych. Wskazano jednak w badaniach jednoznacznie, że takie spożycie zaraz przed wysiłkiem może znacznie zwiększać ryzyko tych bólów kolkowych i znaczna ilość badanych wskazywała na to, że taki posiłek przed biegiem przyjmowała. Dlatego również zachowajmy minimum 2 godziny odstępu pomiędzy spożyciem posiłku, czy też takim dużym nawodnieniem, a treningiem, chyba że tak jak wspomniałem, stosujemy trening jelita. To, dlaczego pojawia się to podrażnienie, może wynikać z tego, że przy rozciąganiu tkanek narządów wewnętrznych i jednoczesnym dużym ruchu oddechowym, bądź ruchach, przy których występuje potrząsanie, ta wypełniona zawartość jelita, czy też żołądka może wpływać na zwiększenie tarcia pomiędzy otrzewną ścienną a przeponą, co wywołuje właśnie dodatkowe dolegliwości bólowe. Drugą radą, często sprawdzającą się w niwelowaniu ryzyka kolki, jest zwiększenie aktywizacji oraz stabilności tułowia. Co to znaczy? W skrócie ćwiczenia mięśni brzucha, ale nie takie izolowane, tylko takie, które mają funkcjonalnie zapewnić nam prawidłowe podparcie w trakcie np. biegania czy też uprawiania innej aktywności, mogą przyczyniać się do redukcji ryzyka wystąpienia kolki. Tutaj tłumaczy się to takim aspektem, że do przedniej ściany brzucha i między przednią ścianą brzucha a otrzewną ścienną również znajduje się powierzchnia ślizgowa. Prawidłowe ustabilizowanie i ciśnienie śródbrzuszne, które stabilizuje nam też narządy wewnętrzne, może zmniejszać ryzyko wystąpienia tego tarcia, a także zwiększać możliwości oddechowe, a także wpływać na większe ich ukrwienie itd. Dlatego trening, który również mogliście zobaczyć u mnie na kanale, trening, który trochę mobilizuje mięśnie brzucha, jest bardzo istotny w kontekście zmniejszenia tego ryzyka. O ile wspomniałem również o tym, że nie ma znaczenia poziom wytrenowania, jeżeli chodzi o ryzyko kolki, o tyle wskazuje się na to, że prawidłowe przystosowanie do treningu i częste powtarzanie danych aktywności może zmniejszać ryzyko wystąpienia tego bólu. Dlatego też warto, aby nie powodować sobie nagłych skoków takiej aktywności, ponieważ im więcej stresorów, tym większe ryzyko, że na przykład okazjonalne spożycie jakiegoś większego posiłku, czy też wypicie większej ilości wpłynów może później wpłynąć na wystąpienie dolegliwości bólowych. Dlatego przygotujmy się dobrze do dyscypliny, którą uprawiamy, ponieważ większa adaptacja równa się zawsze mniejsze ryzyko każdego bólu i każdej kontuzji, również kolki. Wskazuje się również na to, że osoby z nadmierną kifozą piersiową, a więc takim charakterystycznym wygięciem do tyłu, co jest częstą domeną osób dużo siedzących, mają większe ryzyko wystąpienia kolek.
Dlatego również dbanie o postawę, prawidłowa ergonomia pracy, szczególnie siedzącej, również znajdzie swoje zastosowanie, jeżeli chodzi o profilaktykę kolki. Odnośnie tego, co możemy zrobić, kiedy kolka już wystąpi. Najczęściej stosowaną taktyką przez niemal wszystkich jest wciskanie sobie palców w okolicę podżebrową, co często przez chwilowe utrzymanie potrafi zmniejszyć aktywność tych zakończeń nerwowych, zmniejszyć nocycepcję i w efekcie zmniejszyć odczuwanie dolegliwości bólowych. Jest to bardzo skuteczna taktyka, jednakże ma ona jedną bardzo dużą wadę. Wymaga ona od nas zatrzymania się, ponieważ życzę powodzenia każdemu, kto będzie próbował wcisnąć sobie palce pod żebra w trakcie biegu, czy też w trakcie innej aktywności, jednocześnie próbując utrzymać intensywność, czy też prędkość, z którą w danym momencie się porusza. Więc o ile jest to dobra technika do wykonania na przykład w spoczynku bądź po zatrzymaniu, raczej nie próbowałbym jej w trakcie aktywności fizycznej. Często stosowaną strategią jest również rozciągnięcie strony, która uległa właśnie takiemu bólowi kolkowemu. I w niektórych dyscyplinach jest to możliwe, na przykład podczas jazdy konnej można wygiąć w nieco inny sposób tułów. Podczas pływania na chwilę można zmienić nieco pozycję tego tułowia. Na przykład jednak wyobraźcie sobie biegacza, który nagle wygina się w łuk w stronę przeciwną i do tyłu i próbuje na przykład zbiegać w trakcie biegów górskich, gdzie najczęściej pojawiają się właśnie bóle kolkowe. Czy jest to możliwe? No tak średnio. Dlatego jest jedna technika, którą można wykorzystać praktycznie w każdej aktywności fizycznej, bardzo skuteczna w kontekście zmniejszania tego bólu, sprawdzona przez wielu biegaczy i wielu sportowców oraz taka, która ma dosyć silne potwierdzenie w nauce. O czym mowa? O tak zwanym westchnięciu fizjologicznym. Westchnięcie fizjologiczne to nic innego jak wzięcie podwójnego wdechu, bez pauzy na wydech, a następnie wypuszczenie spokojne powietrza. I wygląda ono mniej więcej w ten sposób. Efektywność tej techniki tłumaczy się zmianą aktywizacji włókien wstępujących nerwu przeponowego, a także zwiększeniem powierzchni ślizgu pomiędzy przeponą a otrzewną ścienną. Dodatkowo taki głębszy oddech już wcześniej był też opisywany, zanim poznano ten mechanizm oddechu fizjologicznego, tego westchnięcia fizjologicznego. Głębszy oddech również mógł zmniejszać aktywność bólową właśnie tych nerwów przeponowych. Dlatego jeżeli biegniesz, bądź jeżeli masz inną aktywność, w trakcie której nie jesteś w stanie się zatrzymać, spróbuj przede wszystkim wykonać tą technikę, czyli oddech fizjologiczny. Wykonaj ją kilka razy i zobacz, jak będzie wyglądał Twój ból. W większości przypadków, tak jak mówię, zmniejsza się on znacząco, jednakże oczywiście pamiętajmy, że nie każdy człowiek jest taki sam i czasami w niektórych przypadkach mogą wystąpić jednakże jednostkowe problemy, które nie będą reagowały na żadną z tych technik i nie pomoże nic innego oprócz zatrzymania się. Są to najczęstsze sposoby zarządzania kolką, gdy ona już wystąpi. Co jednak, gdy powtarza się ona i gdy nie możemy znaleźć spokoju z jej występowaniem, jeżeli ona cały czas przeszkadza nam w trakcie aktywności, tutaj jest to kwestia do dodiagnozowania. Najczęściej powinniśmy się udać albo do fizjoterapeuty na samym początku, albo do osteopaty, który sprawdzi, jak wygląda nasz wzorzec oddechowy, który sprawdzi, jak wygląda tkliwość naszej jamy brzusznej, czy nie mamy właśnie tych problemów, które mogą wywoływać ból rzutowany do jamy brzusznej i wykonać odpowiednią terapię. Dosyć dużą skutecznością cieszy się tutaj terapia osteopatyczna nakierowana na narządy wewnętrzne. Oczywiście, zawsze to zaznaczam, nie dotykamy bezpośrednio żadnych narządów wewnętrznych, ponieważ nie jest to możliwe. Natomiast możemy działać z ich mobilnością, możemy działać z mobilnością ich okolic, w efekcie zwiększając możliwości ruchowe, zmniejszając podrażnienie otrzewnej ściennej i wystąpienie tego bólu rzutowanego. Czasami techniki manipulacyjne w obszarze kręgosłupa piersiowego również potrafią przynieść poprawę. Pamiętajmy jednakże o tym, że jeżeli występują również te czynniki, które przewlekle powodują podrażnienie ściany naszego brzucha, czyli na przykład problemy żołądkowo-jelitowe, czy zaburzony wzorzec oddechowy, bądź ta pozycja zgięta, o której wcześniej mówiłem, musimy zaadresować to jako pierwsze, aby później móc cieszyć się tą aktywnością bez bólu. Podsumowując, choć kolki są powszechnym i szeroko spotykanym problemem, nadal istnieją pewne wątpliwości co do przyczyn ich występowania.
Jesteśmy jednak bogatsi o to doświadczenie, że wiemy, jakich technik użyć w trakcie wysiłku, aby zmniejszyć odczuwanie kolki. Jak zwykle pamiętajcie jednak o tym, że jeżeli rady przedstawione tutaj nie pomogą Wam do końca i nie zmniejszy się problem, udajcie się oczywiście do specjalisty, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia ich w przyszłości, wyleczyć problem i wrócić do aktywności bez bólu. Warto jednak wspomnieć o tym, że problem nie jest w żadnym stopniu do końca poznany i wyjaśniony i prowadzone są dalsze badania na temat tego, jaka jest przyczyna oraz jaki jest najlepszy sposób postępowania tak, aby zmniejszyć te dolegliwości. Jeżeli Tobie przydał się ten odcinek, jeżeli podobał Ci się on, oczywiście zasubskrybuj kanał. Jeżeli masz problemy z kolkami, podziel się w komentarzu, może będziemy w stanie je rozwiązać, a dla innych będzie to fajne doświadczenie i możliwość skonfrontowania swoich kolek z Twoimi kolkami. Zostaw oczywiście łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.